Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Ludzie poznali już znaczną część powierzchni Ziemi, a jednak wciąż istnieją miejsca tak odległe i tak niebezpieczne, że w dużej mierze pozostają nietknięte. Ty i ja prawdopodobnie nigdy tam nie dotrzemy. Nigdy tego nie zobaczymy. Są jednak ludzie, których pcha coś więcej niż zwykła ciekawość. Ludzie, którzy chcą zapuszczać się dalej niż ktokolwiek przed nimi. Chodzić w nieznane, nawet jeśli wiedzą, że mogą już nigdy nie wrócić. Ben McDaniel był jednym z nich. W 2009 roku zanurkował w głąb podwodnej jaskini i nigdy nie wynurzył się po powietrze. Początkowo wszystko wyglądało na tragiczny wypadek, jednak gdy zespoły ratunkowe nie były w stanie odnaleźć jego ciała, pojawiły się inne możliwości, a wraz z nimi pytania i tajemnica równie głęboka jak sama jaskinia. Zapoznając się ze sprawą Bena McDaniela, coraz częściej miałem wrażenie, że to nie jest historia, która da się opowiedzieć liniowo. Bardziej przypomina poruszanie się po labiryncie, takim, w którym każdy krok oddala cię od światła. Nurkowanie jaskiniowe to właśnie taki labirynt, bez mapy, bez punktów odniesienia. Światło latarki wycina z ciemności jedynie wąski fragment przestrzeni. Reszta pozostaje niewidoczna. Idziesz naprzód, choć nie masz pewności, czy to właściwy kierunek. Wiesz tylko, że zawrócenie wcale nie gwarantuje bezpieczeństwa. Im głębiej wchodzisz, tym łatwiej stracić orientację. Korytarze zaczynają się powtarzać, skały wyglądają identycznie. Każdy zakręt może być tym, który prowadzi dalej, albo tym, z którego nie ma już powrotu. Przód i tył tracą znaczenie. Liczy się tylko następny ruch. W pewnym momencie labirynt zaczyna działać przeciwko tobie. Zmęczenie osłabia koncentrację, czas się rozciąga. Myśli stają się wolniejsze, mniej precyzyjne. Wystarczy jeden błąd, jeden zły wybór, żeby wszystko się skończyło. A mimo to idziesz dalej, bo w labiryncie zawsze istnieje złudzenie, że za kolejnym zakrętem znajdzie się wyjście. Albo przynajmniej znak, że ktoś był tu przed tobą. Że nie jesteś pierwszy i być może nie jesteś sam. Ben McDaniel dorastał w Conyville, Tennessee, w zżytej rodzinie, takiej, w której wspólne kolacje przy stole były niemal codziennością. Był najstarszym z 3 braci, dla młodszych był zawsze wzorem do naśladowania. Ben uchodził za osobę ciepłą, charyzmatyczną i bardzo uczuciową. Sam wspominał, że jeszcze w 6. klasie trzymał mamę za rękę, gdy spacerowali publicznie. Jeśli znasz dzieci w tym wieku, wiesz, jak wiele to znaczy. Choć rodzina McDanielów mieszkała w Tennessee, regularnie jeździła na wakacje na Florydę i właśnie tam rodzice po raz pierwszy zaobserwowali, jak Ben zakochuje się w wodzie. Biegał wzdłuż linii brzegowej, zbierał piaskowe dolary, dryfował przy powierzchni w masce i fajce,
wypatrując ryb na płyciznach. Kilka lat później, gdy Ben miał 14 lat, zobaczyli to po raz drugi. Znów zakochał się w wodzie, tym razem na nowo. Stało się to, gdy spróbował sportu, który z czasem miał całkowicie odmienić jego życie. Nurkowanie z akwalungiem. Osoby, które nurkowały z akwalungiem, często opisują to doświadczenie jako wejście do zupełnie innego świata. Świata odciętego od hałasu i pośpiechu powierzchni. Ocean rozciąga się wtedy przed nimi jak nieskończona, szaro-niebieska przestrzeń, której granice bardzo szybko się zacierają. Woda odbiera ciężar ciała. Człowiek staje się niemal nieważki. Zostaje tylko własny oddech, długi, miarowy, spokojny. To on wyznacza rytm ruchu. Gdy nabierasz powietrza, unoszą cię bąble. Gdy wypuszczasz je z płuc, zaczynasz opadać. Bez wysiłku, bez oporu. Wielu nurków mówi, że to doświadczenie ma w sobie coś medytacyjnego, ale jednocześnie wymaga pełnej koncentracji. Trzeba kontrolować kilka rzeczy naraz: poziom tlenu, pływalność, głębokość. Sprzęt sprawdza się wielokrotnie jeszcze przed wejściem do wody, bo tam na dole nie ma miejsca na przypadek i nie istnieje przycisk reset. Mimo ryzyka, a może właśnie dlatego, Ben zakochał się w nurkowaniu bez reszty. Uwielbiał też inne sporty ekstremalne i nie był w tym wyjątkiem. Jego najmłodszy brat, Paul McDaniel, również był poszukiwaczem adrenaliny. Razem planowali wyprawy wysokogórskie i wspinaczkowe. Łączyły ich wspólne przeżycia, ryzyko i granice, które stare próbowali przesuwać. Mimo 6 lat różnicy wieku stali się sobie niezwykle bliscy. Byli nie tylko braćmi, byli najlepszymi przyjaciółmi. Pod koniec szkoły średniej Ben nie potrafił wyobrazić sobie przyszłości bez odkrywania świata. Marzył o tym, by zostać zawodowym instruktorem nurkowania. Powiedział kiedyś matce, że chce zbudować dom nad wodą, taki, którego podłoga w całości będzie ze szkła, żeby od momentu przebudzenia ocean zawsze był tuż pod jego stopami. To był jego piękny sen. Z czasem jednak decyzje dotyczące przyszłości zaczęły się komplikować. Ben stanął przed wyborem: podążyć za sercem czy za rozsądkiem. Ostatecznie jednak wybrał głowę. Poszedł bardziej tradycyjną drogą, zajął się biznesem. Po ukończeniu szkoły założył własną firmę budowlaną, ożenił się. Interes rozwijał się całkiem dobrze. Pozwalał opłacić rachunki i zapewniać stabilność, a ponieważ pracował na własny rachunek, wciąż mógł znaleźć czas na przygodę i życie osobiste. Przez wiele lat jego więź z Polem pozostawała bardzo silna, aż do momentu, gdy wszystko zmieniło się w jednej chwili. Pod koniec 2008 roku rodzina McDanielów nie mogła skontaktować się z Paulem. Nie odbierał telefonu, nie odpowiadał na wiadomości. Gdy pojechali do jego domu, również nie reagował na pukanie ani wołanie. Ben wbiegł na górę do sypialni brata, znalazł go leżącego w łóżku, nieruchomego. Nie reagował. Ben próbował wszystkiego, co tylko przyszło mu do głowy, ale było już za późno. Paul zmarł, miał zaledwie 22 lata. Jego śmierć wstrząsnęła całą rodziną McDanielów. Nie da się przygotować na stratę kogoś bliskiego, zwłaszcza tak młodego. W jednym z wywiadów jego matka, Patty, powiedziała ze łzami w oczach: to tak, jakbyś musiał zbudować nową normalność, bo nic już nigdy nie będzie takie samo. Śmierć Paula szczególnie mocno odbiła się na Benie. Stał się wycofany, przygnębiony. Ale odejście brata było tylko jednym z elementów bardzo trudnego okresu jego życia. W ciągu kolejnego roku wszystko zaczęło się rozpadać. Najpierw upadła jego firma budowlana, potem rozpadło się małżeństwo. Ben wrócił do domu rodzinnego, zamieszkał ponownie z rodzicami. Bliscy zauważyli, że coraz częściej płacze publicznie, bez wstydu, bez kontroli. Dla wszystkich było jasne, że znalazł się w bardzo ciemnym miejscu swojego życia. Żeby spróbować wyrwać go z tego stanu, jego matka Patty zaproponowała coś konkretnego. Przerwę. Wyjazd do ich mieszkania na Florydzie. Pobyt blisko wody, w miejscu, które zawsze sprawiało mu radość. Tam, gdzie po raz pierwszy nauczył się nurkować. To miała być okazja, by odpocząć, poukładać myśli i spróbować zacząć wszystko od nowa. W
W 2009 roku Ben przeprowadził się z Tennessee na Florydę. Zabrał ze sobą tylko psa, czekoladowego labradora o imieniu Spooner. Wrócił do starego marzenia, postanowił zostać instruktorem nurkowania. I po raz pierwszy od dawna życie zaczęło wyglądać inaczej. W ciągu kilku miesięcy wykonał około 250 nurkowań. Liczba, która stawiała go na dobrej drodze do uzyskania certyfikatu instruktorskiego. Ale ważniejsze było coś innego. Ta przerwa dała mu nową energię, nowe poczucie sensu. 16 sierpnia 2009 roku Ben wrócił do Tennessee na urodziny matki. Cała rodzina zjadła wspólną kolację, dokładnie tak jak dawniej. Przez cały wieczór Ben promieniował wdzięcznością. Dziękował mamie za przestrzeń i szansę, jaką mu dała. Opowiadał też o kolejnym wielkim planie, o nowym wyzwaniu, o nurkowaniu jaskiniowym. Zaraz po kolacji wyjechał, by przygotować się do wyprawy. Wychodząc z domu powiedział rodzicom, że ich kocha. Dla Patty i jej męża, Shelby, widok syna w tak dobrej formie był poruszający. Nie wiedzieli jednak, że pośród wszystkich rekreacyjnych nurków zaledwie 1% jest uznawany za odpowiednio przygotowanych do nurkowania jaskiniowego. To jedna z najbardziej niebezpiecznych form tego sportu. Pod wodą poruszasz się w przestrzeniach niestabilnych. Stropy mogą się zawalić bez ostrzeżenia, korytarze skręcają i zawijają się tak, że bardzo łatwo stracić orientację. Wystarczy poruszyć osad zalegający na dnie, by w ciągu kilku sekund woda z krystalicznie czystej zmieniła się w nieprzeniknioną mgłę. W takich warunkach znalezienie drogi powrotnej bywa niemal niemożliwe. To jednak nie odstraszało Bena. 18 sierpnia 2010 roku pojechał swoim pick-upem do Ponce de Leon, Floryda. Znajdowało się tam krystaliczne, czyste kąpielisko. Pod nim podwodna jaskinia o nazwie Vortex Springs. A jeśli nazwa brzmi groźnie, to nie bez powodu. System korytarzy w Vortex Springs rozciąga się na długości około 450 metrów, mniej więcej 5 boisk piłkarskich, i schodzi na głębokość 45 metrów. W najwęższych miejscach prześwit ma zaledwie 25 centymetrów. Nurkowie muszą zdejmować butle z pleców i nosić je po bokach, przeciskając się przez skały. Nawet wtedy ostre ściany potrafią zahaczyć węże, zerwać elementy sprzętu albo przeciąć skórę. Co więcej, jaskinia jest tylko częściowo zmapowana. W pewnym momencie wchodzisz w przestrzeń, której nikt do końca nie zna. W latach 80. Vortex Springs pochłonęło życie 13 nurków. Tego ranka Ben wykonał kilka krótkich rozpoznawczych zejść. Testował sprzęt, robił notatki w dzienniku. Zanurzał się na chwilę, wracał na powierzchnię i stopniowo tworzył własną mapę, małymi krokami, bardzo ostrożnie. Choć nurkowanie zawsze jest bezpieczniejsze w duecie, Ben robił to sam. Był jednak pewny siebie, nie śpieszył się, przynajmniej na razie wiedział, gdzie się znajduje. Gdy zapadł zmrok, postanowił skorzystać z tego, że wokół jest coraz mniej ludzi i jeszcze raz zejść na dół. Założył sprzęt, wszedł do wody, włożył automat oddechowy do ust, wypuścił powietrze z kamizelki wypornościowej i zostawił powierzchnię za sobą. 18 sierpnia 2010 roku Ben McDaniel zanurkował w głąb Vortex Springs i wpłynął do wejścia jaskini. Światło latarek oświetlało drobiny osadu unoszącego się w wodzie. Obok przepływały ryby i węgorze. Z każdym metrem ściany zbliżały się coraz bliżej. W pewnym momencie minął 2 znajomych nurków, Chucka Cronina i Eduardo Terina, którzy wracali właśnie na powierzchnię. Prawdopodobnie wymienili gesty kilka sekund i każdy popłynął w swoją stronę. Około 100 metrów w głąb jaskini Ben dotarł do metalowej bramy. Była zrobiona z zardzewiałych, spawanych prętów. Przed nią tkwił znak wbity w dno, napisany wielkimi literami. Stop. Nie ma w tej jaskini niczego, za co warto umrzeć. Nie idź dalej. Obok widniał rysunek kostuchy z kosą i sylwetki martwych nurków, wciąż przypiętych do butli.
Zazwyczaj, by przejść dalej, należało okazać certyfikat nurkowania jaskiniowego i otrzymać klucz. Ben go nie miał. Wcześniej przeciskał się więc między prętami, ale tym razem brama była otwarta. Eduardo zostawił ją odblokowaną, wiedząc, że Ben i tak spróbuje. Uznał, że lepiej niech zrobi to bez ryzyka zaklinowania się. 2 dni później, w piątkowy poranek, Eduardo wrócił do Vortex Springs. Zauważył pick-upa Bena zaparkowanego dokładnie tam, gdzie wcześniej. Od razu pomyślał o najgorszym. Kąpielisko zmieniło się w miejsce akcji. Żółta taśma, funkcjonariusze, przeszukanie samochodu. W środku znaleziono dziennik nurkowy i portfel. Według Tampa Bay Times było w nim około $1100 w gotówce. Tego samego dnia w Tennessee pod drzwiami McDanielów podjechał szeryf. Zanim Patty zdążyła otworzyć, nogi się pod nią ugięły. Jakby już wiedziała. Szeryf powiedział tylko, że znaleziono samochód Bena, ale jego samego nie. Patty i Shelby natychmiast ruszyli na Florydę. 2 lata wcześniej stracili jednego syna, teraz bali się, że stracą drugiego. Na miejscu mogli jedynie czekać. Spacerowali wzdłuż brzegu, patrząc na wodę. Za każdym razem, gdy na powierzchni pojawiały się bąble, wstrzymywali oddech. Po godzinach poszukiwań ratownicy odnaleźli jedynie 3 butle dekompresyjne. Część z nich oznaczona imieniem Bena. To był zły znak. Butle dekompresyjne pomagają pozbyć się azotu z organizmu podczas wynurzania. Najczęściej używa się ich wtedy, gdy nurek próbuje wrócić na powierzchnię. 3. dnia o zaginięciu dowiedział się człowiek, który mógł coś zmienić. Ed Sorensen, jeden z najlepszych nurków ratowniczych na świecie. Miał za sobą tysiące zejść i dziesiątki akcji ratunkowych. Inni ostrzegali go przed Vortex Springs, mówili, że to miejsce, w którym niemal zginęli. Mimo to zdecydował się spróbować. Jak powiedział później: jeśli istniała choćby najmniejsza szansa, że ktoś tam jest, czułem, że muszę zejść i spróbować go wydostać. Ed zabrał ze sobą skuter podwodny, niewielkie urządzenie z silnikiem i śmigłem i zanurkował, gotów zapuścić się głębiej niż ktokolwiek wcześniej. Skutery podwodne pozwalają nurkom poruszać się szybciej i zużywać znacznie mniej energii. W teorii miało to dać Edowi maksymalną ilość czasu na eksplorację, a czas był tu kluczowy. Ed minął bramę i ruszył głęboko w głąb Vortex Springs. Przecisnął się przez otwory tak wąskie, że ledwo był w stanie wsunąć głowę. Dziennikarz Tampa Bay Times opisał to później jak czołganie się pod samochodem. Brzuch przy dnie, plecy ocierające się o wapienną skałę. Ed dotarł około 60 metrów poza granicę oficjalnej mapy jaskini. Mapy, z której najprawdopodobniej korzystał Ben i którą stopniowo rozszerzał. W tym miejscu całkowita długość znanych korytarzy wynosiła już około 500 metrów od wejścia. Rozejrzał się uważnie, zauważył ślady na wapieniu, znaki pozostawione przez wcześniejsze ekipy ratownicze. Przesunął się jeszcze kilkanaście metrów dalej, sprawdzając każdy możliwy zakamarek. Ale nie znalazł nic. Nie było zadrapań, nie było porzuconego sprzętu, nie było żadnego śladu ciała Bena McDaniela. Według Eda jaskinia była całkowicie pozbawiona życia i to samo w sobie miało znaczenie. Ben był postawnym mężczyzną. Gdyby znajdował się w tej części jaskini, należałoby się spodziewać wyraźnych śladów, otarć na ścianach, uszkodzeń skały, oznak kontaktu sprzętu z otoczeniem. Obecność ludzkich szczątków prawdopodobnie przyciągnęłaby też organizmy wodne. Nic takiego nie znalazł, nic takiego nie występowało. Kiedy Ed wynurzył się na powierzchnię, powiedział rodzinie McDanielów, że sprawdził każdy możliwy fragment i jest przekonany, że ich syn nie znajduje się w jaskini. Ta informacja była druzgocąca. Oznaczała bowiem początek zupełnie innego rodzaju niewiedzy. Do tej pory wszyscy zakładali, że odpowiedzi kryją się gdzieś pod powierzchnią, w ciemności Vortex Springs. Ale po tym, jak 16 doświadczonych nurków zeszło do jaskini i nie znalazło niczego, stało się jasne, że śledztwo musi wyjść poza wodę. Kapitan policji Harry Hamilton wezwał 2 jednostki K9.
Jeden z psów wyszkolonych do wykrywania ludzkich szczątków zasygnalizował zapach przy samej linii brzegowej. Reagował bardzo intensywnie. Drugi pies próbował wpłynąć do wody, podążając za wonią. Pobrano próbki wody i wysłano je do laboratorium. Wyniki były niejednoznaczne. Substancje rozkładowe, na które zareagowały psy, nie musiały pochodzić od człowieka. Operator systemu wodnego przeprowadził niemal 30 testów i nie wykrył bakterii, które wskazywałyby na obecność ludzkich szczątków. Jak powiedział później w rozmowie z Tampa Bay Times, jest mi ogromnie żal rodziców, ale twierdzenie, że ten mężczyzna jest tam na dole, w mojej opinii jest nieprawdziwe. I w tym momencie sprawa Bena McDaniela przestała być historią o wypadku w jaskini, a zaczęła być czymś znacznie bardziej niepokojącym. W sierpniu 2009 roku Ben McDaniel znika po nurkowaniu w podwodnym systemie jaskiń na Florydzie znanym jako Vortex Springs. Jednak wszystkie zebrane dowody zaczynają wskazywać na jedno. Gdziekolwiek Ben jest, nie znajduje się już w wodzie. Po dniach bezowocnych poszukiwań pod powierzchnią zapada decyzja o rozpoczęciu nowego etapu. Tym razem na lądzie. Rodzina McDanielów zatrudnia prywatną detektyw, Lynn Marie Cathy. Od początku bierze ona pod uwagę możliwość, że zaginięcie Bena mogło być wynikiem udziału osób trzecich. Vortex Springs na pierwszy rzut oka wygląda jak śrankowe rodzinne kąpielisko. Miejsce spokojne, niemal pocztówkowe. Ale jak ustala Cathy, to także przestrzeń, w której obracają się ludzie o niejednoznacznej przeszłości. Jednym z nich jest właściciel sklepu nurkowego działającego przy Vortex Springs, Lowell Kelly. Kiedy detektyw zaczyna sprawdzać jego historię, natrafia na poważne problemy z prawem. Rok przed zaginięciem Bena, Kelly miał wywieźć mężczyznę na odległe, odludne rozlewisko pełne aligatorów. Oskarżył go o kradzież $30,000, po czym zaatakował kijem bejsbolowym. Ofierze udało się uciec, wbiegła w las i wezwała pomoc. Policja postawiła Kelly'emu zarzuty ciężkiego pobicia. Sąd skazał go na 7 lat dozoru kuratorskiego. W chwili zaginięcia Bena Kelly wciąż czekał na dalsze rozstrzygnięcie w tej sprawie. W trakcie przesłuchań opowiadał śledczym historię, która od początku budziła wątpliwości. Twierdził, że tamtej nocy do jego sklepu przyszedł dziko wyglądający mężczyzna, pytając, czy nie jest za późno na nurkowanie. Szczegóły były mgliste, trudne do zweryfikowania i, co istotne, niewiele wskazuje na to, by śledczy kiedykolwiek poważnie ją potwierdzili. Około roku po zaginięciu Bena, Lowell Kelly umiera, również w okolicznościach, które trudno jednoznacznie wyjaśnić. Informacje są fragmentaryczne, relacje sprzeczne, szczegóły pozostają niejasne. I właśnie w tym momencie sprawa Bena McDaniela zaczyna wchodzić na jeszcze bardziej niepewny grunt. Bo gdy główny świadek, a zarazem osoba o kryminalnej przeszłości znika z równania, liczba pytań nie maleje. Przeciwnie, zaczyna gwałtownie rosnąć. Jak relacjonowali inni, Lowell Kelly został pewnego dnia odnaleziony w swojej wannie. Leżał nieprzytomny, przykryty kocem. Przez kolejne tygodnie pozostawał w śpiączce, po około miesiącu zmarł. Okoliczności tego, jak znalazł się w wannie, są również niepokojące jak cała ta historia. Według dostępnych informacji Kelly spadł ze schodów podczas lokalnej imprezy i uderzył się w głowę. Ktoś, nie wiadomo kto, miał zawieźć go do domu, pomóc mu się wykąpać, a następnie zostawił go samego, żeby doszedł do siebie. Tożsamość tej osoby nigdy nie została ujawniona. Nie wiadomo też, kto dokładnie znalazł Kelly'ego w wannie. Biuro szeryfa nie opublikowało wyników sekcji zwłok ani pełnego raportu z interwencji. Powołano się na fakt, że sprawa wciąż pozostaje otwarta. Przy tak skąpych informacjach trudno jednoznacznie ocenić, czy i w jaki sposób śmierć Kelly'ego mogła mieć związek z zaginięciem Bena. Tym bardziej, że gdy kapitan Harry Hamilton przeanalizował nagrania z kamer monitoringu w sklepie nurkowym, nie zauważył niczego podejrzanego. Nie było żadnego dziko wyglądającego mężczyzny, nie było śladów szamotaniny, nic, co potwierdzałoby sensacyjną relację Kelly'ego.
Dlatego, mimo że szczegóły jego życia i śmierci wydają się co najmniej niepokojące, równie dobrze mogą być fałszywym tropem, elementem historii, która przyciąga uwagę, ale nie prowadzi do rozwiązania. Pojawia się też inne pytanie. Jeśli Ben został napadnięty, porwany albo zamordowany, dlaczego jego portfel i gotówka pozostały nietknięte? Pieniądze znalezione w samochodzie Bena to jeden z powodów, dla których część środowiska nurków zaczęła rozważać zupełnie inną możliwość. A co jeśli Ben wcale nie zginął? A co jeśli upozorował własną śmierć? Jak już wiemy, po ukończeniu szkoły średniej Ben założył własną firmę budowlaną. Przez lata radziła sobie bardzo dobrze, ale w 2008 roku, gdy uderzył go kryzys gospodarczy, Ben zdecydował się wprowadzić wspólnika z nadzieją na zdobycie nowych klientów. Zamiast pomóc, ten ruch okazał się katastrofalny. Wspólnik zaczął przejmować klientów, a po 12 latach działalności firma Bena musiała zostać zamknięta. Według relacji rodziny, gdy Ben próbował wydostać się z długów, jego sytuacja finansowa tylko się pogarszała. W chwili zaginięcia był poważnie zadłużony. Jak wynika z relacji Tampa Bay Times, Ben był winien amerykańskiemu fiskusowi około $50,000. I to właśnie w tym miejscu pojawia się pytanie, którego nie da się już łatwo zignorować. Czy Vortex Springs była miejscem tragedii? Czy jedynie perfekcyjnie dobraną scenografią do zniknięcia? Według relacji rodziny Ben mówił rodzicom, że łączna suma jego długów sięgała około $500,000. To m.in. dlatego sprzedał swój dom i wrócił do domu rodzinnego. Presja finansowa odbiła się też na jego małżeństwie i odegrała istotną rolę w rozpadzie związku. Nic więc dziwnego, że pojawiły się głosy sugerujące inną możliwość, że między śmiercią brata, narastającymi długami i rozpadającym się życiem osobistym Ben mógł chcieć ucieczki, wyjścia awaryjnego. Może upozorował własną śmierć w jaskini, by po cichu wrócić do świata, już bez długów, bez przeszłości. Brzmi jak scenariusz filmu, ale są elementy, które sprawiają, że niektórzy traktują tę teorię poważnie. Pamiętajmy o butlach dekompresyjnych odnalezionych w pobliżu wejścia do jaskini. Gdy służby zbadały ich zawartość, okazało się, że 2 z nich nie były pełne. Jedna była napełniona tylko do połowy, tymczasem doświadczony nurek jaskiniowy, a Ben za takiego uchodził, zawsze dba o to, by wszystkie zapasowe butle były w pełni napełnione. To jest kwestia bezpieczeństwa. Ben mógł być odważny, ale nie był nierozsądny. Pojawiło się więc kolejne pytanie: co jeśli te butle w ogóle nie miały zostać użyte? Co jeśli były jedynie rekwizytami, elementem scenografii mającej sugerować, że Ben utonął? Kolejna rzecz to mapy. Gdy inni nurkowie zaczęli analizować szkice Bena McDaniela, zauważyli, że niektóre z nich nie zgadzają się z faktycznym układem jaskini. Dla części ekspertów wyglądało to tak, jakby Ben chciał sprawiać wrażenie, że zapuszcza się znacznie głębiej niż było to w rzeczywistości, a może wcale tam nie był. To teoria, którą warto rozważyć, ale nie wszyscy ją podzielają i z całą pewnością nie podzielała jej rodzina Bena. McDanielowie są przekonani, że Ben nie upozorował swojej śmierci. Od dnia jego zaginięcia nie odnotowano żadnej aktywności na jego kontach bankowych ani w telefonie. Nie ma śladów kontaktu, nie ma ruchów finansowych, a przede wszystkim rodzina nie wierzy, że Ben byłby w stanie zostawić swojego ukochanego psa, Spoonera. Jest jeszcze coś ważniejszego. Ben doskonale wiedział, jak ogromny ból śmierć Paula sprawiła jego bliskim. Rodzina nie wierzy, że kiedykolwiek świadomie zafundowałby im coś podobnego po raz drugi. Kiedy mija rok od jego zaginięcia, jaskinia zostaje przeszukana niemal do granic możliwości. Ratownicy i nurkowie zapewniają, że Ben nie znajduje się w Vortex Springs, a jednak jego rodzice nie potrafią pozbyć się jednego pytania. Czy do wiosny 2011 roku coś nie zostało przeoczone? Postanawiają zrobić wszystko, co jeszcze możliwe. Wyznaczają nagrodę w wysokości $10,000 dla osoby, która zdecyduje się zejść w głąb Vortex Springs i odnaleźć Bena. Z czasem kwota ta potraja się.
Bo dopóki nie ma odpowiedzi, ta historia wciąż pozostaje otwarta. W marcu 2012 roku Vortex Springs dochodzi do kolejnej tragedii. 43-letni nurek Larry Higginbotham ginie podczas zejścia do jaskini. Po tym wypadku rodzina McDanielów wycofuje nagrodę. Choć Larry, według dostępnych informacji, nie kierował się pieniędzmi, rodzice Bena nie chcą ryzykować kolejnego ludzkiego życia, bez względu na to, jak bardzo pragną odpowiedzi. Jest jednak jeszcze jedna próba, o której warto wspomnieć. Rok po zaginięciu Bena do Vortex Springs przyjeżdża dokumentalista Jill Heinert. To światowej klasy nurek techniczny i reżyserka filmów dokumentalnych, która eksplorowała jedne z najbardziej niegościnnych środowisk na Ziemi. Jest też kobietą, która w historii zapuściła się najdalej w podwodne jaskinie. Jill nie przyjeżdża tu po sensację, jej celem jest jedno – spróbować dać rodzinie Bena choćby namiastkę domknięcia. Uzbrojona w kamerę wraz z innym nurkiem wpływa do jaskini. Mijają bramę, schodzą coraz głębiej, dalej niż większość ludzi kiedykolwiek dotarła, aż w końcu osiągają punkt, z którego nie da się już pójść dalej. To tam Jill zauważa coś nietypowego. Przy ścianie, ledwo widoczną w półmroku, znajduje składaną saperkę, wojskową łopatkę. Nie ma 100% pewności, że należała do Bena, ale jego rodzina wierzy, że tak. Twierdzą, że Ben często zabierał ze sobą niewielką łopatkę podczas nurkowań. Po tej wyprawie Jill nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy Ben znajduje się w jaskini. Ostatecznie uznaje, że jest to mało prawdopodobne, ale zostawia margines. Około 1% szans, że gdzieś tam w niewielkiej szczelinie, w miejscu niedostępnym dla człowieka, Ben wciąż czeka na odnalezienie. Jill tłumaczy, że w najgorszym scenariuszu nurkowania jaskiniowego, gdy ktoś utknie albo straci orientację, może wpaść w panikę. A panika sprawia, że człowiek nie ucieka ku wyjściu, lecz instynktownie szuka kolejnych przejść. Coraz węższych, coraz głębszych. Miejsc tak ciasnych i odległych, że wydaje się niemożliwe, by mógł się tam zmieścić dorosły człowiek. I właśnie dlatego tak trudno ich odnaleźć. Jak mówiłem na początku tej historii, nurkowanie jaskiniowe przypomina poruszanie się po labiryncie. Im dalej wchodzisz, tym trudniej odróżnić właściwą drogę od tej, która prowadzi donikąd. Coraz łatwiej zboczyć, skręcić w korytarz, z którego nie ma już powrotu. Trafić w miejsca, których nigdy nie planowałeś zobaczyć. W labiryncie zawsze coś się znajduje. Ślad, fragment, kolejny znak zapytania. Ale wyjście i odpowiedzi, które naprawdę zamykają historię, nie są wcale gwarantowane. I być może to jest jedyna pewność, jaka pozostaje w sprawie Bena McDaniela. Rodzina Bena McDaniela może nigdy nie poznać prawdy o tym, co dokładnie się z nim stało, ale wierzą, że Ben nie żyje. Od dnia jego zaginięcia odprawili nabożeństwo żałobne. Zaopiekowali się jego psem, Spoonerem. Założyli też grupę wsparcia dla innych rodziców, którzy stracili swoje dzieci albo wciąż na nie czekają. Podczas jednej z wizyt w Vortex Springs Patty McDaniel podeszła do Eduardo Terrina, nurka, który w dniu zaginięcia Bena zostawił otwartą bramę do jaskini. Wręczyła mu granitową tablicę z wygrawerowanymi słowami: Ben McDaniel, 1980-2010, ukochany syn i brat. Poprosiła, by zaniósł ją do jaskini. Eduardo się zgodził, wskazał na mapie niewielką komorę i powiedział: nazwiemy to miejsce pokojem Bena. Te słowa doprowadziły Patty do łez. Była w nich wdzięczność, był żal i była też akceptacja. Później powiedziała reporterowi coś, co bardzo trudno zapomnieć. Nie może być domknięcia, jeśli niczego nie wiemy. Może to jest nasza rzeczywistość, że odpowiedzi po prostu nie istnieją. I być może właśnie na tym polega najtrudniejsza część tej historii. Nie każda droga w labiryncie prowadzi do wyjścia. Nie każdy korytarz kończy się odpowiedzią. Czasem zostaje tylko miejsce, któremu nadaje się imię i pamięć. Do 2026 roku w sprawie Bena McDaniela nie nastąpił żaden przełom.
Nie odnaleziono ciała, nie postawiono nikomu zarzutów, nie przedstawiono nowych, jednoznacznych dowodów. Oficjalnie sprawa pozostaje nierozwiązana. Jaskinia Vortex Springs była przeszukiwana wielokrotnie przez jednych z najbardziej doświadczonych nurków na świecie. Śledczy analizowali zapisy monitoringu, dane finansowe, historie telefoniczne i relacje świadków. Żadna z hipotez, wypadek, przestępstwo ani upozorowanie zaginięcia nie została potwierdzona w sposób rozstrzygający. Rodzina Bena od lat żyje bez odpowiedzi. Z czasem nauczyli się funkcjonować w rzeczywistości, w której brak wiedzy stał się nową normalnością. Uczestniczą w działaniach wspierających innych bliskich osób zaginionych, pielęgnując pamięć o synu i bracie. I wciąż mają nadzieję, że prawda, niezależnie jaka była, kiedyś wyjdzie na światło dzienne. Jeśli ktokolwiek posiada jakiekolwiek informacje dotyczące zaginięcia Bena McDaniela, proszony jest o kontakt z organami prowadzącymi tę sprawę. Holmes County Sheriff Office, znajdujący się w Bonifay na Florydzie. Numer główny telefonu to 850 547 36 81. Jest to właściwa jednostka dla sprawy zaginięcia Bena McDaniela, zgodnie z dokumentacją organów ścigania i bazą osób zaginionych. Chciałem podziękować Wam wszystkim, że byliście ze mną do końca tej historii. W świecie True Crime to właśnie uważne słuchanie ma znaczenie, bo każda sprawa to nie tylko opowieść, ale czyjeś życie, czyjaś rodzina i pytania, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. Wiem, że kryminalne opowieści mają wielu słuchaczy. Osoby, które wracają tu regularnie, często w ciszy, bez zostawiania śladu. Jeśli jesteś jedną z nich, warto wiedzieć, że subskrypcja to najprostszy i całkowicie darmowy sposób, by realnie wesprzeć ten kanał. To sygnał, że takie treści są potrzebne i że warto je tworzyć dalej, rzetelnie, spokojnie i bez uproszczeń. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie ważny, jeśli skłonił Cię do refleksji albo zatrzymał na chwilę, zostaw komentarz. To nie jest drobnostka. To jeden z nielicznych momentów, w których ta historia może jeszcze wybrzmieć dalej. Również istotna jest łapka w górę. Dzięki niej algorytm nie chowa takich spraw w cieniu, a kolejne osoby mogą ją usłyszeć. Szczególne podziękowania kieruję do patronów. To dzięki Wam kryminalne opowieści mogą powstawać bez presji, bez skracania tematów i bez kompromisów jakościowych. Wasze wsparcie pozwala zachować niezależność i dbałość o szczegóły, a w tych historiach to właśnie detale mają znaczenie. Dziękuję za zaufanie i dziękuję za obecność. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.